Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się tytułom nadchodzącym do nas w sierpniu bieżącego roku. Miesiąc zapowiada się naprawdę ciekawie i na pewno będzie w czym wybierać. W materiale skupiłem się na kilkunastu, w mojej ocenie, najciekawszych pozycjach. Startujemy! 2 lata temu na rynku zadebiutowała gra RPG stylem graficznym oraz rozgrywką nawiązująca do starych 16-bitowych japońskich produkcji z turowym systemem walki. Mowa o Chained Echoes, w którym gracz trafia do fantastycznej krainy Valandis, przepełnionej nadnaturalnymi stworzeniami i mechami. Jakiś czas temu zapowiedziano pierwszy duży fabularny dodatek do Chained Echoes zatytułowany Ashes of Elrond. W DLC powrócimy do Eldrei, przy czym zwiedzimy nowe, nieobecne w podstawce tereny. Ashes of Elrond zadebiutuje już 7 sierpnia. Omawiane DLC trafi na wszystkie platformy, na których dostępna jest podstawka, a więc PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Oprócz nowych, różnorodnych miejsc do eksploracji, Ashes of Elrond wprowadzi dodatkową grywalną postać tzw. Białego Wilka, ponadto ponad 40 typów przeciwników oraz więcej bossów, świeży oręż oraz przedmioty, kilka minigier jak np. łowienie ryb, a także 15 nowych utworów. Na 8 sierpnia przewidziano debiut Mafia The Old Country. Gra pojawi się na PC-tach oraz najnowszych konsolach. W omawianej produkcji twórcy postawili na autentyczność. Aby oddać klimat epoki, zespół nie tylko inspirował się literaturą i filmami o Sycylii, ale także odbywał podróże badawcze. Analizowano lokalną kulturę, sycylijską sztukę walki nożem, a także zwyczaje i dialekt. Centralną postacią gry jest Enzo Favara, młody chłopak wychowany w brutalnych realiach sycylijskiej kopalni siarki. W poszukiwaniu lepszego życia i przynależności trafia on do mafijnej rodziny Dona Torrisiego. Choć The Old Country to prequel, fani serii mogą liczyć na spotkanie znajomych postaci. W grze pojawią się 4 dobrze znane z poprzednich odsłon twarze, których przeszłość zostanie teraz ukazana z nowej perspektywy. Twórcy nie zdradzili jeszcze, o kogo chodzi, ale według nich powroty te będą miały konkretne znaczenie fabularne. Co jeszcze ciekawe, Mafia The Old Country rezygnuje z otwartego świata na rzecz kinowej, liniowej struktury, co ma umożliwić deweloperom skupienie się na narracji i dopracowanie każdego detalu. Walka będzie brutalna i surowa, z ograniczonymi zasobami, starciami wręcz i z użyciem broni palnej. Nowością ma być m.in. jazda konno, która odda charakter sycylijskiej prowincji. Do tego dojdzie walka nożem wynikająca z lokalnej tradycji. Jakiś czas temu studio Triumph zapowiedziało Archon Prophecy, czyli 7. dodatek do turowej strategii fantasy Age of Wonders 4. DLC wprowadzi do gry nową kulturę w postaci tzw. architektów potrafiących wznosić olbrzymie pomniki w miastach. Dostaniemy również 2 nowe formy, czyli Elizejczyków reprezentujących niebiosa, a także starożytnych związanych z bardziej złowieszczymi miejscami. Dodatek zaoferuje także 2 nowe krainy fabularne. Pierścienie Emnory, gdzie mieści się twierdza Archontów oraz zmagające się z grozą ambralnej otchłani starożytne klify Sordun. Dodatek uwzględniać ma też 4 dodatkowe księgi oraz 1 nieznaną wcześniej klasę bohatera. Pojawią się także nowe jednostki dzikiej przyrody, z którymi zmierzymy się przemierzając mapy. Archon Prophecy będzie dodatkiem niesamodzielnym, więc do zabawy wymagana będzie pełna wersja Age of Wonders 4. DLC zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X i S, a także PlayStation 5. Rozszerzenie ukaże się 12 sierpnia tego roku. Podczas tegorocznego pokazu Future Games Show zaprezentowano m.in. Echoes of the End. To nastawiona na fabułę przygodowa gra akcji osadzona w świecie fantasy. Za tytuł odpowiadają firmy Mercury Games i Deep Silver. Jak możecie zobaczyć na dostępnych trailerach, gra na pierwszy rzut oka wygląda dosyć sztampowo i momentami może przypominać niesławne Forspoken. W produkcji wcielamy się w wojowniczkę o imieniu Ryn, która za wszelką cenę stara się chronić swojego brata. W tym celu protagonistka wykorzystuje swoje zdolności do kontrolowania otoczenia. Echoes of the End ma trafić na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Datę premiery ustalono na 12 sierpnia. W tytuł zagramy wraz z polskimi napisami. The Scouring jest produkcją z pogranicza gier RPG akcji i RTS-ów. Produkcja, która zabiera nas do fantastycznego świata będącego areną konfliktu ludzi i orków, została opracowana przez niezależne studio Orc Group i stanowi jego debiutancki projekt. Gra w ramach wczesnego dostępu zadebiutuje już 12 sierpnia. Tytuł zawiera m.in. język polski w formie napisów.
The Scouring wydarzenia oglądamy w widoku izometrycznym. Gra pozwala nam opowiedzieć się po stronie ludzi lub orków i poprowadzić ich do zwycięstwa. Podobnie jak chociażby Warcraft 3 Reign of Chaos, opisywana pozycja pozwala nam przejąć bezpośrednią kontrolę nad bohaterem, którym przemierzamy lokacje, eliminujemy wrogów, a także gromadzimy doświadczenie i coraz potężniejszy ekwipunek. Ponadto w trakcie rozgrywki gromadzimy surowce, budujemy bazy i wystawiamy armie, które następnie posyłamy do walki z siłami nieprzyjaciela. The Scouring zagramy w pojedynkę lub w trybie multiplayer przez internet. Oprócz tytułowego modułu pełniącego funkcję kampanii fabularnej zaimplementowano tu możliwość rozgrywania potyczek przez maksymalnie 8 osób. Z innymi graczami możemy rywalizować lub zawierać sojusze i współpracować. Już ponad 20 lat minęło od premiery Warhammer 40,000 Dawn of War, legendarnej strategii czasu rzeczywistego od studia Relic Entertainment. Teraz wielkimi krokami zbliża się remaster owego tytułu, który zadebiutuje już 14 sierpnia wyłącznie na PC-tach. Odświeżona wersja Warhammer 40,000 Dawn of War została zapowiedziana pod koniec maja i z miejsca wywołała sporo kontrowersji. Fani krytykowali m.in. brak informacji o zmianach w balansie, nieznaczne usprawnienia oprawy graficznej oraz brak darmowego ulepszenia dla posiadaczy pierwowzoru. Skupmy się jednak na potwierdzonych informacjach. Dawn of War Definitive Edition ma kosztować niecałe $30, co oznacza, że w Polsce za odświeżoną wersję klasyka przyjdzie nam zapłacić ponad 100 zł. Jednocześnie poinformowano, że osoby posiadające Anniversary Edition będą mogły liczyć na 30% rabat. Balans rozgrywki w multiplayerze ma pozostać niezmieniony. Zostaną za to naprawione najbardziej krytyczne błędy. Dodatkowo nie ma planów na rozwój gry i wydanie nowych DLC. Oczywiście twórcy zapowiedzieli, że po premierze tytułu będą naprawiać błędy zgłaszane przez społeczność. Gracze mogą zatem liczyć na pewną formę wsparcia dla tej odświeżonej wersji. Black Myth Wukong wreszcie zawita na konsolę Xbox Series X i S, mimo problemów, na jakie natrafili twórcy zeszłorocznego hitu przy pracach nad tym portem. Dzieło studia Game Science zdążyło już podbić komputery osobiste i PlayStation 5 i to naprawdę w znakomitym stylu. Jednakże dotychczas omawiany tytuł omijał konsolę Microsoftu, rzekomo z powodu problemów technicznych, aczkolwiek pojawiły się też sugestie, jakoby sprawa rozbiła się o umowę na czasową wyłączność dla platformy Sony. Faktem jest, że Black Myth Wukong zadebiutuje na najnowszych Xboxach już 20 sierpnia, czyli dokładnie rok po premierze na PC i PS5. Felix Shade to niezależny deweloper, który postanowił wziąć się za bary z firmami Capcom oraz Team Ninja i przygotować własnego slashera. Morbid Metal, bo o tym tytule mowa, zmierza na komputery osobiste, a podczas tegorocznego PC Gaming Show doczekał się nowego zwiastuna oraz zapowiedzi wersji demonstracyjnej. Ta jest wciąż dostępna na platformie Steam. Morbid Metal zabierze nas do postapokaliptycznego świata science fiction, który będziemy przemierzać w skórze 4 postaci. W przeciwieństwie do większości innych slasherów nie zostaniemy przykuci do jednego bohatera lub bohaterki, lecz otrzymamy możliwość przełączania się pomiędzy protagonistami. Jako że każdy z wojowników ma posiadać unikalny zestaw mocnych i słabych stron, a także indywidualne zdolności bojowe, gra pozwoli nam tworzyć widowiskowe i rozbudowane kombosy. Inna sprawa, że lokacje, które odwiedzimy w trakcie zabawy, mają być częściowo generowane proceduralnie, co powinno zwiększyć tzw. regrywalność omawianego tytułu. Będzie on przy tym prezentować się bardzo przyjemnie dla oka, co pokazuje choćby materiał wideo, który właśnie mogliście oglądać. Fani kultowego cyklu strzelanin z widokiem z trzeciej osoby osadzonych w uniwersum science fiction, a także osoby, które nie poznały dotąd pierwszej gry z Markusem Feniksem w roli głównej, będą mieli wkrótce okazję ponownie lub po raz pierwszy stawić czoła wrogiej rasie zwanej szarańczą. Całkiem niedawno Microsoft zapowiedział bowiem Gears of War Reloaded, czyli remaster pierwszej części serii Gears of War. Premiera produkcji ma nastąpić 26 sierpnia tego roku na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Odświeżenie w dniu premiery trafi także do usługi Game Pass. Ponadto Microsoft postanowił udostępnić remaster za darmo wszystkim posiadaczom wydanego w 2016 roku Gears of War Ultimate Edition. Oprócz ulepszonych tekstur, cieni i odbić nadchodzące odświeżenie zapewni m.in. wsparcie rozdzielczości 4K, obsługę 120 fps w trybie wieloosobowym i 60 fps w kampanii, wsparcie technologii HDR i VRR, ulepszone antyaliasing, brak ekranów ładowania w kampanii.
Co istotne, kampanię Gears of War Reloaded będziemy mogli przejść w sieciowym lub kanapowym trybie kooperacji dla 2 graczy. W trybie multiplayer natomiast zagramy z maksymalnie 7 innymi osobami. Gra ma ponadto obsługiwać funkcję crossplay oraz cross progression na wszystkich platformach. Helldivers 2, czyli dynamiczna, kooperacyjna strzelanka od studia Arrowhead Game, zadebiutuje na konsolach Xbox Series X i S 26 sierpnia. Tak więc dostępna dotąd wyłącznie na PlayStation 5 i PC produkcja wreszcie trafi w ręce graczy korzystających z konsol Microsoftu. Wersja na Xboxy Series X i S ma oferować pełne wsparcie crossplay z pozostałymi platformami, co oznacza, że gracze z różnych ekosystemów będą mogli łączyć siły w walce o wolność galaktyki i obowiązkową demokrację. Premiera na Xboxie to także ważny krok dla Sony, które do tej pory niechętnie dzieliło się swoimi ekskluzywnymi tytułami z konkurencją. Metal Gear Solid Delta Snake Eater to kompleksowy remake kultowej skradanki z 2004 roku zatytułowanej Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Za opracowaniem i wydaniem tej produkcji stoi firma Konami. Gruntownie odświeżona produkcja zadebiutuje na rynku 28 sierpnia. Tytuł pojawi się na PC-tach i najnowszych konsolach. Niestety zabraknie w nim języka polskiego. W omawianej grze akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Produkcja czerpie z dorobku pierwowzoru, jednak mechanika została odświeżona i przystosowana do współczesnych standardów. Wykonując postawione przed nami zadania musimy działać po cichu, ukrywając się w konarach drzew, w zaroślach czy gęstej trawie, a często również nurkować. Nowością w remake'u Metal Gear Solid 3 jest sieciowy, wieloosobowy tryb rozgrywki o nazwie Fox Hunt. To rywalizacyjna forma zabawy, w której gracze muszą korzystać z mechanik skradankowych i survivalowych, by pokonać przeciwników. Jeśli należycie do fanów strategii ekonomicznych typu City Builder, to koniecznie zaznaczcie datę 28 sierpnia w swoich kalendarzach. Właśnie tego dnia na Steamie zadebiutuje we wczesnym dostępie Aztecs The Last Sun, najnowsze dzieło polskiego studia Play to Chill. Jak sam tytuł wskazuje, gra pozwoli nam wcielić się w zarządcę azteckiego miasta państwa Tenochtitlan. Naszym zadaniem ma być rozwijanie tej niezwykłej metropolii od XIII do XVI wieku. Nie będzie to jednak łatwe. Jej położenie na wyspie pośrodku jeziora Texcoco wymusi bowiem na graczach dbanie o ciągłość szlaków handlowych, które łączą je z resztą świata. W omawianej grze kluczową rolę odegrają boskie moce, zwłaszcza bogini Księżyca, która nocą ma siać spustoszenie w naszym mieście. By uchronić się przed jej gniewem i zyskać przychylność innych bóstw, niezbędne będzie składanie krwawych ofiar z ludzi. Tylko w ten sposób damy radę uchronić Tenochtitlan przed zagładą. Destiny Rising jest poboczną odsłoną cyklu looter shooterów pod tytułem Destiny, przygotowaną z myślą o urządzeniach mobilnych. Produkcja została stworzona przez firmę NetEase we współpracy ze studiem Bungie, które sprawowało nadzór nad całym projektem. Tytuł jest dystrybuowany w modelu darmowym z mikropłatnościami. Destiny Rising akcję możemy oglądać z perspektywy zarówno pierwszej, jak i trzeciej osoby. Przygoda, w której bierzemy udział, wiedzie nas przez różnorodne lokacje od Sanctuarium Heaven przez jałowe Red Sea Rift, skończywszy na antycznym Jiangxi ulokowanym pod ziemią. W omawiany tytuł można grać w pojedynkę lub w trybie multiplayer przez internet. Na sam koniec zostało nam Lost Soul Aside od chińskiego studia Ultizero Games. Tytuł ten zaliczył opóźnienie, gdyż pierwotnie produkcja miała ukazać się 30 maja. Autorzy uznali, że potrzebują kilku dodatkowych miesięcy na odpowiednie dopracowanie projektu. Nowy termin premiery ustalono na 29 sierpnia tego roku. Tego dnia tytuł zadebiutuje równocześnie na PC i PlayStation 5. Gra posiadać będzie m.in. język polski w formie napisów. Lost Soul Aside jest produkcją typu Action RPG. Jako źródła inspiracji jej twórcy wskazują m.in. serię Ninja Gaiden i grę Final Fantasy XV. Zadaniem, jakie stoi przed graczem wcielającym się w bohatera imieniem Kazer, jest nie tylko eliminacja potworów, które przedarły się do jego świata, lecz także odkrycie powodów, jakie stały za tym atakiem. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!